Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Czas na recenzję, opinie, informacje, moje wnioski odnośnie Samsunga Galaxy S23 Ultra. Jak wypada, jak wygląda, moje wrażenia z użytkowania jego, trochę już go miałem. Mam też S22 Ultra, czyli poprzedni model, więc jakie są moje wnioski? Na pewno wygląd. Podoba mi się ta stylistyka, chociaż ja bym te zaokrąglone boki bardziej zrobił takie w stylu, jak mamy w iPhone'ach, Xiaomi, teraz 13. Trochę lepiej to leży w dłoni moim zdaniem niż tak bardzo zaokrąglone te plecki, ale to kwestia gustu. No, jakoś mi ostatnio coś takiego bardziej przypada do gustu. Na pewno trochę irytują odstające te aparaty. Bez użycia jakiegoś etui, no ten telefon to się nie da gdzieś położyć i używać, żeby tego nie skasować, nie zniszczyć, więc no tutaj niestety jesteście skazani na tego typu rzeczy. Coś mi się jakaś muzyczka włączyła w jakiejś grze, więc tak to wygląda. Na pewno dużym atutem tego smartfona jest ekran. Jest naprawdę jasny, robi około 1000 nitów, ale żeby był tak bardzo jasny, musicie sobie wejść w wyświetlacz ustawienia i wyłączyć jasność adaptacyjną i włączyć tą zwiększoną. Znaczy wiadomo, to powoduje to, że on się trochę szybciej zużywa, ale jak potrzebujecie naprawdę jasno, to sugeruję sobie użyć tej opcji. Poza tym kolorki, ustawienia, wszystko w tym ekranie, ja nie mam do niego zastrzeżeń. Jest naprawdę bardzo ładny, bardzo dobrze oddaje barwy, ładnie się na nim ogląda różnego rodzaju rzeczy, jest ok. Chociaż no, nie da się tu ukryć, że były wady w tych S-kach S23 Ultra. Gdzieś kiedyś wam dawałem info, może gdzieś tu wrzucę zdjęcie. Gdzieś przy produkcji po prostu takie bąbelki się tworzą na krańcach, które, w szczególności gdzieś tu, które oznaczają to, że po prostu źle został sklejony i nie wiem, jak takie rzeczy przechodziły kontrolę jakości, ale no trochę osób kupiło takie smartfony i miało później, znając życie, problemy pewnie z wymianą, bo to wiecie, pewnie cecha, a nie wada, te sprawy i tak dalej. Reszta bryły jak najbardziej ok. Serce tego smartfona, Snapdragon 8 Gen 2. Do dzisiaj, do momentu, kiedy to nagrywam, myślałem, że to jest najszybszy smartfon, jaki mam. Przyszedł do mnie Xiaomi 13 i jest również szybkie. Też jest na Snapdragonie 8 Gen 2, więc naprawdę te procesory dają radę. Termicznie jest ciepło. No. Już możemy chyba zapomnieć o flagowcach, które mają niską temperaturę podczas używania ich, no bo to się nie da. Pogracie trochę i tak dalej, te 40 parę stopni jest w stanie ten smartfon osiągnąć i to jeszcze nie przyszło lato takie pełne, więc spodziewajcie się, że może być ciepło nawet. Ja trochę teraz coś nagrywałem, jakieś gry, te sprawy, czuje się to. Nie da się ukryć, że to się czuje i to już wentylatory niedługo, już wewnątrz, nie tylko dokładane. No zobaczymy za parę lat. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Pamięć i RAM, no 12 GB pamięć, tutaj jest chyba 256, nie, 512 akurat mi się trafiła. No spoko, dużo tego, daje to radę. Szybkość działania tego samego smartfona, no naprawdę powala, polecam oglądać trochę speed testów i naprawdę zobaczycie, że ten smartfon jest naprawdę piekielnie szybki. Szkoda, że nie mam jakiegoś iPhone'a, ale ja w iPhone'ach nie siedzę, to bym sobie jeszcze to porównał, ale naprawdę co do działania tego smartfonu nie mam zastrzeżeń, pod tym względem naprawdę top of the top. Bateria, no, starcza na dzień, trochę jak się postaracie, 2 dni to nie zrobi, więc no niestety na to musicie być, że tak się wyrażę, przygotowani i tutaj no nie ma opcji, żeby po prostu ten telefon wytrzymał dłużej. Karygodny jest brak ładowarki moim zdaniem i to będę narzekał na to zawsze, bo to nie jest żadna ekologia i ściema, tylko po prostu wyciąganie pieniędzy od użytkowników, więc no to mnie zawsze irytuje, więc tutaj jak najbardziej to na minus moim zdaniem. Kwestie brzmienia tego telefonu, głośniki, naprawdę bardzo ładne, stereo, fajne i donośne. Tutaj mi się bardzo podobało brzmienie tego telefonu, jak i również po Bluetoothie. Dawał sobie on jak najbardziej pozytywnie moim zdaniem radę, więc no, jest to jeden z ładniej brzmiących smartfonów moim prywatnym zdaniem. Jest rysik, do którego się no, trzeba przyzwyczaić. Jest dużo opcji, dużo gestów, ale to już było, to nie ma co o tym mówić, bo tutaj praktycznie rysik jest tak jak był od serii Note do tej pory, więc ja go pominę, po prostu jest, istnieje, działa dobrze. Nie mam tak naprawdę nic do powiedzenia w temacie tego rysika, no bo cóż tu można dodać. Jak jesteśmy jeszcze przy samej wydajności gry,
120 Hz bezproblemowo, chyba że starsze, które mają zablokowany licznik klatek na 60. Wszystko gra no jak łza. Prędkość, szybkość działania, responsywność plus jeszcze głośnik, który gra z tą grą, wibracje, no bajka, no. Telefon jak najbardziej do grania, chociaż no droga jest to zabawka i robi się ciepła później, ale pograć jak najbardziej. Myślę, że warto, chociaż no, wątpię, że gracze kupują ten model, ale jak ktoś by chciał najlepszy, znaczy może to nie jest najlepszy telefon do gier, bo są lepsze moim zdaniem, ale tutaj wydajnościowo jak najbardziej to stoi na takim poziomie, jaki powinien być. Następne kwestie, które tutaj są ważne, to mianowicie kwestie fotograficzne i aparat, jaki tutaj mamy, więc tak, po pierwsze to one trochę odstają. To jest mały ból moim zdaniem, bo mogłyby te tak naprawdę aparaty nie wystawać aż tak bardzo, więc to bym szczerze mówiąc zmienił, ale to co widzimy i zdjęcia jak wychodzą, standardowy, szeroki tryb, wszystkie zdjęcia są jak najbardziej fajne, zoomy są sensowne, chociaż jeżeli korzystacie z tych większych powiększeń, to przy jakichś bliższych odległościach, no to się niestety nie sprawdza moim zdaniem. No nie ma szans, żeby zrobić jakieś takie fotki z jakiejś bliskiej odległości na wysokim zoomie. Trochę dziwnie, wydaje mi się, że w poprzednich modelach to troszeczkę lepiej działało. Poza tym fotki jak zwykle top of the top dla mnie, więc ja tam fotograficznie jestem jak najbardziej zadowolony, jeżeli chodzi o kwestię właśnie robienia zdjęć. Jest cały film, zobaczcie. Gdzieś tam czasami można zobaczyć jakieś między szerokim kątem a kolejnymi obiektywami różnice w temperaturze barwowej. To szczególnie widać w gorszych warunkach oświetleniowych, więc to tutaj taki mały minusik, bo przeważnie to się wszystko zgadzało, no a tutaj no ja widzę, że to jest coś nie tak z temperaturą barwową między szerokim kątem a resztą obiektywów, które tutaj ma Samsung na pokładzie. Poza tym nocne, fajne. Zerknijcie sobie na film, bo to wiecie, opowiadać można wiele, a wystarczy, jest w playliście o tym Samsungu cały film ze zdjęciami, tam sobie zobaczcie, popatrzcie. Jak dla mnie spoko. Czy widzę jakieś wielkie różnice między moim fonem S22 Ultra a S23 w fotografii? Ja nie widzę, wy może zobaczycie, ale to no, nie jest to jakaś taka wielgachna moim zdaniem różnica. Wi-Fi, działanie, rozmowy, NFC, spoko, bezproblemowo, jak to w topowej SC od Samsunga, więc tutaj nie mam żadnych zarzutów do niej. Trochę waży, może trochę waży i bez etui, tak trochę strach ruszać ten telefon, taki duży i szklany, ale już jak się ma jakiegoś case'a na niego, no to spoko, jak najbardziej da się to, że tak powiem, w taki sposób mówiąc krótko ogarnąć. No i cóż, tak wypada ta SK. Bardzo szybka. No jakby była czarna, byłaby ładniejsza, ale akurat trafiła do mnie taka. I co? No i spoko. Jak to zwykle w Samsungu S. Ja byłbym zadowolony, chociaż mam swojego S22 Ultra i na razie nie będę zmieniał. Przesiadka z roku na rok moim zdaniem nigdy nie ma sensu. Szkoda pieniążków, lepiej wydać na coś innego, więc akurat zmiany u mnie nie będzie. No ale gdybym chciał, to bym sobie wziął. Szczerze mówiąc, fajnie. Widać tą różnicę w szczególności między Exynosem a tym Snapdragonem 8 Gen 2, czyli Exynosem 2200, który był w zeszłorocznym modelu. No jest to zdecydowanie szybsze i to naprawdę może być taki game changer dla niektórych, bo no widać, że ten telefon zapitala, a poprzedni, może też topowy, tak szybko po prostu nie ogarnia. Zresztą zobaczcie speed test S22 Ultra kontra S23 Ultra i będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Tyle odnośnie Eski. Ja polecam, jak chcecie, bierzcie, tylko sprawdźcie właśnie od razu ten ekran, czy gdzieś jakiegoś bąblenia nie ma, takiej nie do końca ładnie sklejonego ekranu. Cóż, nie powinno mieć to miejsca, ale miało, ale zerknijcie sobie zawsze na to. Na szczęście ta sztuka była od tego wolna, więc nie jestem wam w stanie tego pokazać, ale na zdjęciach gdzieś tam kiedyś był, albo wrzucę do filmu, zobaczycie. Tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!